Do ZWKAD 2026 została dodana opcja Utwórz wybrany obiekt i działa to mniej więcej tak. Zaznaczamy granicę działki, klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Utwórz wybrany obiekt. Następnie jesteśmy w stanie narysować polilinię symbolizującą granicę działki. Spacją kończymy i zadziała to też do innych typów obiektów, np. do kreskowania. Tutaj konkretnie jest kreskowanie z wypełnieniem. Klikamy prawy przycisk myszy po zaznaczeniu, następnie utwórz wybrany obiekt i kreskujemy budynek obok. Spacją kończymy, kreskowanie zakończone. Tak samo zadziała przy kreskowaniu szrafem. Niekoniecznie musi być to wypełnienie. Zaznaczamy szraf, prawy przycisk myszy, następnie utwórz wybrany obiekt i kreskujemy budynek sąsiedni. Spacją kończymy, kreskowanie zakończone. Za chwilkę pokażę to jeszcze na innych przykładach, tylko zwróćmy uwagę jeszcze na warstwę. Ja cały czas od początku tego filmu mam włączoną warstwę rzutnie i co więcej, ta warstwa rzutnie jest wyłączona z widoczności. Czyli jeżeli zacząłbym cokolwiek rysować, na przykład jakiś okrąg, to tego okręgu nawet nie widać, bo on jest na wyłączonej warstwie. Musiałbym warstwę rzutnie włączyć do widoczności i dopiero ten obiekt byłby widoczny. Zatem ta funkcja, którą my wybraliśmy, kopiuje nam te cechy obiektów, które były zaznaczone. Zarówno ich warstwę, skalę, rodzaj linii, jeżeli taki jest używany i tak dalej. Zatem jeżeli wybieram na przykład ten opis określający ilość kondygnacji, a następnie prawy przycisk myszy i utwórz wybrany obiekt, to jestem pewien, że kolejny tekst, który wstawię, będzie miał dokładnie taką samą warstwę. Określę kąt powiedzmy na 0 i wpiszę, że tu jest powiedzmy jedna kondygnacja plus poddasze. Wychodzimy z tego tekstu. Jak zaznaczymy taki tekst, to możemy zobaczyć, że jest on na warstwie kondygnacje. Da się tego polecenia używać również do bloków, przy czym chyba nie będę z tego korzystał, bo zobaczcie Państwo, jak to działa. Zaznaczę jakiś blok, prawy przycisk myszy, utwórz wybrany obiekt i mogę wstawić kolejne drzewko, ale trzeba określić jeszcze jego skalę, przy czym zwykle takie drzewka wszystkie są w jednakowej skali, także musiałbym wpisać skalę x jako 1, skalę y jako 1 i jeszcze obrót jako 0. Także jak dla mnie dużo szybszym sposobem byłoby zwyczajnie zaznaczenie, Ctrl-C, Ctrl-V i sprawa załatwiona. Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyświetla się Państwu ta opcja Utwórz wybrane obiekty, może pokażę jeszcze raz, klikam prawy przycisk myszy po zaznaczeniu czegoś i u mnie też się teraz nie wyświetla ta opcja. Dlaczego? Bo mamy zaznaczonych więcej niż jeden obiekt. W tym momencie są to dwa bloki. Escape'em odznaczę. Podobnie byłoby z granicą działki. Jak zaznaczę w taki sposób, to zaznaczyły mi się dwie działki, dwie polilinie. Widzimy to we właściwościach. I teraz rzeczywiście po kliknięciu prawego przycisku myszy nie mamy tej opcji Utwórz wybrany obiekt. Musi być zaznaczony pojedynczy obiekt. Zaznaczamy taką polilinię, prawy przycisk myszy i już wtedy program wie, że chcemy utworzyć obiekt, który jest polilinią na warstwie działki z takimi parametrami jak ta konkretna działka, czyli rodzaj linii jak warstwa, szerokość jak warstwa, skala ustawiona na 1,0. Zachęcam do sprawdzenia tego polecenia u siebie. Jakby ktoś nie miał wersji 2026, to jest ona dostępna do pobrania w opisie tego filmu. Miłego projektowania życzę.